Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Nie miałaś z tym nic wspólnego? Nie. Bo wiesz, pytanie, które samo się nasuwa, brzmi: dlaczego oni zostawili cię przy życiu, a twoim rodzicom zrobili to, co zrobili? Jak to wyjaśnisz? Jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć, to to, że on powiedział, że współpracuje, a ja poprosiłam, żeby mnie zabrali z rodzicami. Wtedy ten główny numer 1 odpowiedział: współpracujesz, dobrze. Śledczy kontynuował: ale pamiętaj, że masz już na koncie kłamstwa. Przyznałaś, że okłamałaś rodziców w sprawie studiów, okłamałaś Daniela, mówiąc o gwałcie i o kuli wysłanej pocztą. Skąd mam wiedzieć, że teraz też mnie nie okłamujesz? Bo jeśli tak jest, to jest to najbardziej bezwzględne kłamstwo, z jakim miałem do czynienia w życiu. Jennifer odpowiedziała: nie, nic, co dziś powiedziałam, nie jest kłamstwem. Slade dopytywał dalej: a co z polisami ubezpieczeniowymi? Twoi rodzice mieli jakieś? Nie wiem dokładnie, wiem, że mieli. Ja mam swoją. Kiedyś mieli dla mnie, gdy byłam młodsza. Połowa składki szła na edukację, połowa na polisę. Kiedy dowiedzieli się, że nie poszłam na studia, chcieli odzyskać pieniądze. Śledczy wychwycił sprzeczność. Ale przecież mówiłaś, że nigdy nie wiedzieli, że nie studiowałaś. Powiedziałam im, że skończyłam 2 lata, ale nie dokończyłam. To była taka półprawda. Slade naciskał jeszcze raz. A więc na koniec powiedz wyraźnie, czy miałaś jakikolwiek udział w tym, co się wydarzyło? Czy to był twój plan, zemsta na rodzicach za kontrolę nad twoim życiem i zakaz kontaktów z Danielem? O Boże, nie! Kocham swoich rodziców. Gdybym chciała, mogłabym ich zostawić i żyć własnym życiem, ale ja miałam taki zamiar i chciałam zostać, opiekować się nimi. Slade skończył przesłuchanie mówiąc: czasami musimy zadawać bardzo trudne pytania. To moja praca. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Jennifer przyznała, że rozumie, choć ciężko jej było to przyznać. Zapewniła, że nie kłamała. Slade podsumował: pamiętaj, prawda nigdy ci nie zaszkodzi. Kłamstwo tak. To, że przez lata oszukiwałaś rodziców i Daniela, to są rzeczy niepokojące, ale rozumiem, że ludzie czasem robią to, by przetrwać. Teraz moim zadaniem jest sprawdzić każdy trop, by znaleźć sprawców. Po przesłuchaniu Jennifer udała się z bratem Felixem do szpitala, by odwiedzić ojca. Reporterzy gonili ją po parkingu. Felix zasłaniał ją przed kamerami. Jennifer naciągnęła kaptur na twarz, ale fotoreporterzy i tak uchwycili moment, gdy uniosła głowę, by zobaczyć, dokąd idzie. Następnego dnia Han obudził się po 3-dniowej śpiączce farmakologicznej. Lekarze nie byli w stanie usunąć odłamków pocisków utkniętych w twarzy Hana, a przed nim była jeszcze długa rekonwalescencja po poważnym uszkodzeniu kości szyi. Jednak emocjonalne rany miały goić się znacznie dłużej. Han od razu przypomniał sobie, co się wydarzyło i przeżył na nowo szok związany ze śmiercią żony. Jego brat siedział przy łóżku i opowiedział mu o wydarzeniach ostatnich 3 dni. Pierwszą rzeczą, o której mu powiedział, była śmierć ojca Becky, czyli dziadka Jennifer. Zmarł podczas gdy Han był w śpiączce. Rodzina Becky uważała, że umarł z żalu. Potem brat wspomniał o tym, że Jennifer pożyczyła drobne, by wykonać telefon z budki, udając, że jej komórka się rozładowała. Rodzina Jennifer wiedziała, że to nieprawda. Po krótkiej rozmowie z bratem do sali weszli detektyw Marco Napoleoni i David McDonald, by przesłuchać Hana. Jennifer nie mogła się z nim widzieć ani rozmawiać, dopóki policjanci nie skończyli przesłuchania.
Zastali Hana podpartego na łóżku, niemal niezdolnego do mówienia. Oddychał przez specjalny ustnik, jego twarz była spuchnięta od obrażeń. Han przekazał policjantom wstrząsające wspomnienie z napadu. Powiedział, że kiedy jeden z napastników przemieszczał Jennifer, widział, jak jego córka rozmawia z nim cicho, niemal jak z kolegą. Wspomniał też, że gdy on i Becca byli prowadzeni z bronią przystawioną do głowy, ręce Jennifer nie były związane za plecami. Mogła się swobodnie poruszać po domu. Detektywi długo rozmawiali z Hanem o dziwnym zachowaniu córki. Mówili o jej przeszłości i o jej kłamstwach. Było jasne, że Han wierzył, iż Jennifer coś ukrywa. Spojrzał obu śledczym prosto w oczy i powiedział: użyjcie policyjnych metod, by dowiedzieć się, kto to zrobił. Han oświadczył również, że nie chce widzieć córki. Jennifer poinformowano, że nie może odwiedzać ojca, choć rodzina czekała na możliwość spotkania z nim. Radość z faktu, że przeżył, była jednak ogromna. Bliscy chcieli wspierać go w żałobie i leczeniu. Jennifer natomiast zgłosiła się do szpitalnego terapeuty, przeżywając załamanie związane z tym, jak cała sprawa wpływała na nią samą. Nie wydawała się pogrążona w żałobie po matce ani zatroskana o ojca. Bardziej martwiło ją to, jak przedstawiają ją media. Jej egocentryzm nie umknął uwadze otoczenia. 2 dni później, po drugim przesłuchaniu Hana, Jennifer zakradła się do jego sali w momencie, gdy nie była pilnowana. Zapytała ojca, czy uważa, że za morderstwem stoi Daniel. Han odpowiedział, że nie wie na 100%, ale nie sądzi, by był to właśnie on. Han zapytał też Jennifer, czy to właśnie do niego dzwoniła z budki telefonicznej, gdy dowiedziała się, że ojciec przeżył. Jennifer przyznała, że tak, ale tłumaczyła, że chciała tylko podzielić się dobrymi wiadomościami. Tego dnia detektyw Bill Curtis oficjalnie uznał Jennifer za podejrzaną. Jennifer zaczęła organizować pogrzeb matki i dziadka. Skarżyła się znajomym, że ojciec zostawił ją samą z przygotowaniami, a sam zdecydował, że odda czyjejś żonie prywatnie i nie weźmie udziału w pogrzebie. Wciąż czekał na operację usunięcia odłamków twarzy. W kaplicy Jennifer i Felix trzymali się za ręce. Obecni byli także policjanci. Z jednej strony chcieli oddać hołd zamordowanej, ale jednocześnie obserwowali zachowanie swojej nowej podejrzanej. Jeden oficer wspomniał: stała tam, pocierała oczy, podnosiła wzrok w naszą stronę. Potem znów przecierała oczy, ale nie było łez. To mnie uderzyło. Nie patrz na nas, gdy żegnasz matkę, którą właśnie zamordowano. Ona nie płakała. Głowę miała spuszczoną, wyglądało, jakby płakała, ale bez łez. Po pogrzebach rodziny Jennifer zaczęła głośno wyrażać swoje wątpliwości co do jej zachowania. Została skonfrontowana ze swoim wujem, który powiedział, że pamięta, jak kilka miesięcy wcześniej widział ją w kawiarni z czarnoskórym mężczyzną. Jennifer to zbagatelizowała. W poniedziałek 22 listopada, 1,5 tygodnia po jej ostatnim zeznaniu, Jennifer wezwano ponownie na przesłuchanie. Tym razem prowadził je detektyw William Gates. Na początku przypomniał Jennifer, że ma prawo do adwokata, ale nie jest aresztowana. Ton był inny niż przy poprzednich rozmowach, bardziej formalny. Gates zadawał wiele osobistych pytań o znajomych, hobby i o nią samą. Potem przeszedł do tego, jak traktowali ją rodzice. Jennifer cicho opisywała ich oczekiwania. Wspomniała, że w szkole rodzice porównywali ją do innych, mówiąc, że powinna być taka jak oni. Potwierdziła, że nigdy nie dochodziło do przemocy fizycznej. Czy kiedykolwiek czułaś, że nie jesteś tak mądra, jak oni uważali? Zapytał Gates. To było trudne, by sprostać ich oczekiwaniom. Jennifer przyznała, że tak. Gates dodał: ich oczekiwania były tak wysokie, że niewielu ludzi mogłoby im sprostać. Jennifer znowu się zgodziła. Rozmowa miała bardzo osobisty ton. Dyskutowali o tym, jak wydarzenia związane z Danielem i rodziną wpływały na jej życie. Wyszło na jaw, że Jennifer nie wiedziała, na czym stoi z Danielem. Jednego dnia mówił, że widzi z nią przyszłość, następnego, że nie. Gates pytał, czy uważa, że to sprawiedliwe, że jako 24-latka musiała mieszkać w domu z godziną policyjną o 21.
Jennifer odparła, biorąc pod uwagę moją przeszłość, rozumiałam to. Rozmawiali też o telefonie, który Jennifer wykonała do Andrew w dniu napadu oraz o spotkaniu z jego współlokatorem Ricardo, osobą, której wcześniej nie wspominała. Potem temat zszedł na napastników. Gate powiedział, oczywiście rozmawialiśmy z wieloma osobami i jeden z twoich krewnych powiedział nam, że mówiłaś, iż tym facetom się spodobałaś. Dlaczego tak powiedziałaś, Jennifer? Nie powiedziałam, że im się spodobałam. Zapytałam tylko, dlaczego oddzielili mnie od rodziców i nie mogłam być z nimi. Odpowiedzieli, współpracujesz, po prostu dalej współpracuj. A więc jednak powiedziałaś komuś z rodziny, że oni cię lubili. Czy czułaś, że cię lubili? Nie, przykładali mi broń do głowy. Dlaczego cię nie zastrzelili? Nie wiem, gdy zabrali moich rodziców, prosiłam, by mnie zabrali z nimi. Powiedzieli tylko, zamknij się. Ale musiałaś o tym myśleć. Myślisz o tym nadal? Tak, rozmawiam o tym z terapeutą. I do jakich wniosków doszłaś? Jedyną rzeczą, jaką mogę powiedzieć, jest to, że ciągle powtarzali współpracujesz, zamknij się i współpracuj dalej. Czy uważałaś, że twoi rodzice nie współpracowali? Nie wiem, ale przecież mówili prawdę, że mieli tylko $60. Nie było pieniędzy do zabrania, więc w zasadzie współpracowali, prawda? Tak myślałam, że wszyscy współpracowali, ale oni też mówili, że jeśli będziemy współpracować, nikomu nic się nie stanie. Więc dlaczego ciebie związali, a rodziców nie? Czy to nie dziwne? Nie wiem, zawsze byłam wtedy od nich oddzielona. Ale czy ma sens, że ktoś chce kogoś zabić, a zostawia świadka, który może go opisać? Czy to logiczne? Chyba nie. Gates wrócił do wcześniejszych zeznań Jennifer, prosząc o szczegóły. Pytał drobiazgowo o czas pomiędzy powrotem matki a z zajęć tanecznych, a wtargnięciem intruzów. Jennifer przyznała, że zeszła wtedy na dół, by przywitać się i nalać sobie szklankę wody. Woda była nowym szczegółem. Gates dopytywał, skąd dokładnie wzięła wodę i czy sprawdziła, czy dom był zamknięty. Jennifer odpowiedziała nie. To robi ostatnia osoba, która idzie spać, dodała. Zapytał więc konkretnie, czy sprawdziła drzwi frontowe. Odpowiedziała, że nie. Potem detektyw Gates zapytał, czy typowe było u nich to, że gdy jej mama wracała późno w nocy, jak tego dnia, to wchodząc automatycznie zamykała drzwi na zamek. Gdy padło to pytanie, Jennifer wyprostowała się i spojrzała na niego. Po raz pierwszy w trakcie rozmowy poświęciła mu pełną uwagę. Po ponad 2 godzinach od początku przesłuchania Gates wyszedł z pokoju. Do tego momentu Jennifer była całkiem zgarbiona, z twarzą ukrytą w dłoniach. Pochlepiewała trochę i ciężko oddychała. Gdy Gates wrócił, miał dla niej nowiny. Powód, dla którego tu dziś jestem, jest taki, że jestem ekspertem od tak zwanej weryfikacji prawdy. Nie jestem śledczym od zabójstw, chociaż przy wielu takich sprawach pracuję. Moim zadaniem w każdej sprawie jest porozmawiać z każdym świadkiem po pierwszym przesłuchaniu przez innych policjantów. I chodzi właśnie o weryfikację prawdy. Całe moje przygotowanie dotyczy prowadzenia rozmowy i wykrywania kłamstw. Ustalenia, czy ktoś mówi policji prawdę. Gates wyjaśnił Jennifer, że przepisał ręcznie całe 2 wcześniejsze zeznania, które złożyła detektywowi Slade'owi. Każde słowo, każdą sylabę. Powiedział, że jest szkolony, by wychwycić momenty, w których ktoś zaczyna mówić w sposób odmienny od swojego zwykłego stylu. Często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dodał, że pomagają w tym urządzenia komputerowe. Jennifer dowiedziała się, że użyto oprogramowania do analizy prawdopodobieństwa zdarzeń. Jej zeznania zostały wprowadzone do komputera, który wskazał fragmenty budzące alarm, obszary potencjalnej nieszczerości. Gates przeszedł następnie do szczegółów badań kryminalistycznych w domu. Mówił, że wiedzą, gdzie i kiedy ludzie znajdowali się w poszczególnych pomieszczeniach tamtej nocy, a także które pokoje na pewno nie były zajęte. Wspomniał o zamkach i zasuwach. Jennifer kiwała głową i kręciła kosmyk włosów. Wyjaśnił, że dzięki warstwom odcisków palców mogą ustalić, kto jako ostatni dotykał zamka
Na przykład, by go otworzyć po tym, jak ktoś inny wcześniej go zamknął. Gates rzucał aluzje. Jennifer je łapała. Zrozumiała, że ma kłopoty. Im dłużej mówił, tym niżej zwieszała głowę. Wiem doskonale, że każdy na tym świecie może popełnić błąd. Nieważne kim jest, księdzem, nauczycielem. W określonych okolicznościach każdy jest zdolny zrobić coś niewłaściwego. Kluczowe jednak jest to, by gdy już popełnimy błąd, przestać go powtarzać i wyrzucić z siebie prawdę. Rozumiesz, co mówię? W tej sprawie spędziłem dosłownie tydzień, przerabiając informację po informacji, korzystając z wszystkich źródeł, rozmawiając ze wszystkimi ekspertami. I na tym etapie, Jennifer, wiem, że nie byłaś szczera z policją. Celowo nie powiedziałaś wszystkiego, co wiesz. W twoich relacjach jest wiele niespójności. Musisz pamiętać, że twój tata tam był. Miał miejscówkę w pierwszym rzędzie. Jest bardzo bystry, ma klarowny obraz sytuacji i opowiada prawdę. Przeprowadziłem z nim ten sam proces. Problem w tym, że twoja wersja nie jest prawdziwa i musimy to wyprostować. Wiele zdarzeń, o których mówisz, nigdy się nie wydarzyło albo nie w kolejności, jaką podałaś, a to tylko jedna część układanki. Są też inne rzeczy, które mówią mi, że nie byłaś szczera, poza całą moją analizą. Krótko mówiąc, powiedziałaś trochę prawdy, ale nie całą. Od 7 lat żyjesz w półprawdach. Rozumiem dlaczego. Miałaś trudne życie. To, przez co przeszłaś pod wieloma względami, było formą nadużycia. Presja, która zmuszała cię do kłamstw. Rozumiem, skąd się wzięła. Ale teraz znów jesteś pod ogromnym stresem. Z tych samych powodów, co wcześniej. A numer 1, który cię niszczy, to nieszczerość. To boli, prawda? Rozkłada człowieka od środka, bo w gruncie rzeczy jesteś dobrą osobą. Wiem, że masz dobre serce. W tej sprawie jednak popełniłaś błędy i jesteś w to zamieszana. Co do tego nie ma wątpliwości. Pytanie brzmi, czy będziesz dalej popełniać błędy? Czy pójdziesz znów drogą, którą szłaś latami, udając, że zaszły rzeczy, które się nie wydarzyły? Czy stawisz czoła rzeczywistości? Nie byłaś szczera z policją, wiemy, że jesteś w to zamieszana. Odrobiliśmy pracę domową. Musimy to rozwiązać tu i teraz. Muszę wiedzieć, co się naprawdę stało i kto jeszcze w tym uczestniczył. Nie ma wątpliwości, Jennifer, że wiesz, kto był tamtej nocy w domu. Dałaś też niewłaściwy, fałszywy opis osoby, z którą byłaś na górze. Ta osoba w takim kształcie, jak opisałaś, nie istniała w tym domu. Zrobiliśmy swoje. Słyszałaś w mediach o nagraniu. Z tego domu nie wyszło 3 czarnoskórych facetów. Ty to wiesz i ja to wiem. Musimy więc dojść do tego, dlaczego celowo podałaś fałszywy opis numeru 1. To było całkowicie zbędne i zrobione umyślnie, by nas zmylić, bo jesteś w to zamieszana. Tego nie da się zaprzeczyć, wiemy o tym, więc połóżmy to na stół. Popełniłaś błąd, rozumiem to, ale nie możemy z tym żyć ani chwili dłużej. Jesteś kłębkiem nerwów. Gdybyś mogła cofnąć czas, zrobiłabyś wszystko inaczej, wiem o tym, ale teraz musisz wiedzieć, że my wiemy, że jesteś zamieszana. Zero wątpliwości, a jednocześnie wiem, że jesteś dobrą osobą, która podjęła złe decyzje. Tak jak nie mówiłaś prawdy rodzicom, nie rób tego z nami. Nie chcesz mnie wprowadzać w błąd, prawda? Nie, to nie róbmy tego. Tej nocy wpakowałaś się w złe towarzystwo i niewłaściwe okoliczności, ale to już było, jesteśmy za tym. W moich latach służby nauczyłem się jednego. Nieważne jak bardzo coś poszło źle, nigdy nie jest za późno, by zrobić to, co właściwe. A dziś możemy to zrobić. Musisz to zrobić. Nie możesz dalej żyć z tym kłamstwem. Wszyscy wiedzą. Ty wiesz i czujesz po ludziach wokół, że oni też wiedzą. Nikt nie jest zaskoczony. Po tym, przez co przeszłaś, dziwię się, że nie wydarzyło się to wcześniej. Masz 24 lata, a byłaś więźniem we własnym domu. Straciłaś tożsamość. Nie było już Jennifer, żyłaś pod cudzym nazwiskiem.
Nieważne, jak dobre były intencje rodziny, jeśli odbierają ci siebie samą, nie ma już Jen, a ty tkwiłaś w tym latami, w nieustannym napięciu, od którego przewracał się żołądek. Każdego dnia jakiś nowy problem, jakiś nowy stres. Od dawna wiedziałaś, że nie spełnisz tych oczekiwań. Zabrali Jennifer, tę, która po prostu chciała uczyć się gry na pianinie. Dlaczego to nie mogło wystarczyć? Dlaczego nie mogłaś zostać technikiem laboratoryjnym? Czemu zawsze musiało być więcej, wyżej, bardziej prestiżowo? Teraz musisz zejść ze sceny. Co naprawdę się stało? Musisz powiedzieć, jak było. 3 miesiące przed napadem, wiosną 2010 roku, Jennifer odnowiła kontakt ze starym szkolnym kolegą, Andrew Mantomeyer. To ten sam Andrew, o którym Jennifer mówiła detektywowi Slide'owi, że rozmawiała z nim w dniu włamania. I ten sam, z którym, jak później sobie przypomniała, miała też krótką rozmowę telefoniczną wieczorem tamtego dnia. Jennifer i Andrew chodzili razem do szkoły podstawowej, a ona pamiętała, jak chwalił się kiedyś, że napadał na ludzi z nożem. Opowiedziała mu, jak okropne jest jej życie w domu i jak rodzice kontrolują każdy jej ruch. Andrew powiedział, że rozumie jej ból i że sam rozważał kiedyś zabicie własnego ojca. To zaszczepiło w Jennifer myśl, która wczesnym latem 2010 roku zaczęła kiełkować w plan świata bez jej ojca. Andrew przedstawia jej swojego współlokatora, Ricardo Dunn. Wspólnie obmyślają plan, by Ricardo zamordował jej ojca na parkingu przy pracy. Jennifer uzbierała $1500 z lekcji fortepianu. Dała je Ricardo i zapowiedziała, że skontaktuje się w sprawie terminu. Według wersji Jennifer, Ricardo przestał odbierać telefony i zniknął z jej pieniędzmi. W wersji Ricardo w lipcu 2010 Jennifer zadzwoniła i poprosiła o spotkanie na kawę. Była histeryczna i prosiła go, by zabił jej rodziców. On odpowiedział, że nie ma mowy. Potem przestał z nią rozmawiać. Ricardo to czarnoskóry mężczyzna, z którym, jak zapamiętał wuj, Jennifer widziana była w kawiarni. Ricardo przyznał, że Jennifer dała mu pieniądze, ale twierdził, że było to tylko $200 na imprezę, które zresztą później oddał. Jennifer zwróciła się więc do byłego chłopaka, Daniela Wonga. To ona w domu pomagała matce przy rachunkach. Wiedziała, jak wyglądają rodzinne finanse. Gdyby rodzice zginęli, odziedziczyłaby około $500 000. Z Danielem mogliby kupić dom i żyć normalnie. Daniel, jako że działał w narkobiznesie, znał ludzi, którzy za pieniądze zrobią wszystko. To on przedstawił Jennifer Lenforda Crawforda, zwanego Homeboy. Daniel podarował też Jennifer zapasowego iPhone'a, by mogli się kontaktować w tajemnicy. Jennifer używała tego telefonu do rozmów z Danielem i z Crawfordem. Czasem wyjmowała kartę SIM i przekładała ją z powrotem do swojego zwykłego aparatu. Crawford objął dowództwo, a Daniel był jego pomocnikiem. Crawford zwerbował 2 znajomych, by zorganizowali samochód i przywieźli i odwieźli całą trójkę na miejsce. Stawka $5000 za każdego z rodziców, razem $10 000. Jennifer wpłaciła niewielką zaliczkę $2000. Miało zostać przekazane podczas napadu, a reszta po wypłacie z polisy na życie. Datę wyznaczono na 2 listopada, ale rano Jennifer dostała SMS-a od Daniela. Daniel był szczery. Związał się z inną. Czuję do niej to, co ty do mnie, napisał. Jennifer, czyli czujesz do niej to, co ja do ciebie? Daniel odpisał. Odwołaj Homeboya. Jennifer. Chcę tego, ale nie mam dokąd pójść. Daniel. Odwołaj Homeboya. Mówiłaś, że chcesz tego lub beze mnie. Jennifer. Chcę tego dla siebie. W tym czasie Crawford pisał. Potrzebuję godziny na wykonanie. Pomyśl. Jennifer odpisała. Dziś nie. Kolacja. Wrócę za późno. Rano 8 listopada 2010 roku Jennifer dostała kolejnego SMS-a od Crawforda. Po pracy gramy między 16:30 a 22:25.
Tego dnia Jennifer i jej dawny kolega Andrew wymienili blisko 100 SMS-ów i rozmawiali przez telefon. Andrew nie był zamieszany w plan, ale Jennifer powiedziała mu, że to zaraz się wydarzy. Zbagatelizował tą informację, choć kilka miesięcy wcześniej to on zapoznał ją z Ricardo, kimś, kto mógł pomóc zabić jej ojca. Później zeznał, że nie wierzył, iż naprawdę to zrobi. O 18:12 zadzwonił Crawford i powiedział: jest grane. O 21:00 Eric Carty i David Malvaganam spotkali się wynajętym autem i zabrali po drodze Crawforda. O 21:35 z telefonu Davida wykonano połączenie do Jennifer. Dali znać, że są blisko. Po rozłączeniu Jennifer uchyliła drzwi swojej sypialni i zeszła na dół. Powiedziała mamie dobranoc, podeszła do drzwi frontowych i otworzyła zamek. Była 21:45. O 22:02 Jennifer przeszła do ciemnego gabinetu obok sypialni rodziców, gdzie spał ojciec. Zapaliła światło na minutę, po czym je zgasiła, co widać na nagraniu z kamery domu po drugiej stronie ulicy. 2 minuty później Dawid zadzwonił ponownie, tym razem rozmawiali 3,5 minuty. Sekundy po zakończeniu rozmowy pod dom podjechał samochód, a Crawford wraz z 2 kolegami weszli do środka, wszyscy 3 uzbrojeni. Materiał, jaki policja miała przeciwko Jennifer, był miażdżący. Historia połączeń i SMS-ów z jej zwykłego telefonu i z tego dodatkowego pozwoliła złożyć klarowny obraz planowania sfingowanego napadu. Śledczy musieli tylko docisnąć ją o krok dalej, aby się przyznała. Ale nie przyznała się. Zamiast tego spędziła kolejne godziny snując nową wersję, że zaaranżowała napad, by to ją zabito, nie rodziców. Nie chciała okryć rodziny hańbą, samobójstwem, więc wymyśliła rozbudowany plan. Napad, który wymknął się spod kontroli. Twierdziła, że próbowała odwołać robotę, ale ktoś źle zrozumiał i napastnicy przyjechali, zabijając matkę i prawie zabijając ojca. Jennifer nie wyszła z trzeciego przesłuchania 22 listopada. Policja regionu York aresztowała ją i postawiła zarzuty zabójstwo pierwszego stopnia, usiłowanie zabójstwa i spisek w celu popełnienia zabójstwa. Zgarbiona, szlochając, powtarzała: co się ze mną teraz stanie? Detektyw Cook z zespołu śledczego mówił później, że od początku coś mu nie grało. Był jednym z tych, którzy stale zgłaszali wątpliwości. Wiedziałem, że ta robota była zrobiona od środka. Zawsze sądziłem, że ona w tym maczała palce. Przecież ją związali. To nie tak, że się przed nimi schowała. Innych rozstrzelali, ale nie ją. Dlaczego? To przecież nie ma sensu. To sprzeczne z tym, co wiemy. Jennifer trafiła do aresztu z terminem posiedzenia sądu za tydzień. Tymczasem policja śledziła kolejnych podejrzanych i w kilka godzin po jej zatrzymaniu natrafiła na ciekawy trop. Po podaniu w mediach informacji o areszcie, Carty zadzwonił do Crawforda w czasie jego pracy. Gdy Crawford skończył zmianę, pojechał do domu Daniela Wonga. Dotarł tam o 2:00 w nocy. Telefony obu mężczyzn logowały się przez 40 minut do tej samej stacji BTS. Policja uznała, że spotkali się i rozmawiali. 12 godzin później, po 14:00, sytuacja się powtórzyła, znów te same logowania. Crawford był niezadowolony. Jeśli Jennifer siedzi, kto nam zapłaci? Zatrzymania wszystkich sprawców zajęły policji 5 miesięcy. Wykorzystano analizę logowań do masztów, połączeń i SMS-ów, by odtworzyć tę zawiłą intrygę. Razem z Jennifer zarzuty zabójstwa pierwszego stopnia, usiłowania zabójstwa i spisku usłyszeli też pozostali. Pierwsi trafili w ręce policji: David Malgalagan, Eric Carty. Carty był już wcześniej aresztowany za inne zabójstwo z 2009 roku i przebywał w ośrodku karnym, gdy doręczono mu kolejne zarzuty. Nadkomisarz Larry Wilson informował: kontynuujemy śledztwo i przewidujemy dalsze zatrzymania. Nie chciał komentować relacji między Jennifer a 2 zatrzymanych.
Potwierdził jedynie, że istnieje związek. Nie będę wchodził w szczegóły dotyczące motywu, ale przy udziale córki i aspekcie spiskowym myślę, że motyw jest dosyć jasny. I dodał apel. Wzywam pozostałe osoby zamieszane w to ohydne przestępstwo, by skontaktowały się z prawnikami i natychmiast same zgłosiły się na policję. Superintendent Wayne Koziński podkreślił, to nie był przypadkowy czyn. Obywatele mogą odetchnąć, zatrzymaliśmy podejrzanych. To była celowa napaść na konkretny dom. 26 kwietnia 2011 roku Daniel Wong został aresztowany na oczach współpracowników w Boston Pizza. 2 tygodnie później Crawford zatrzymany w domu swojej dziewczyny. Gdy cała piątka oczekiwała na proces, prokuratura zaczęła układać akt oskarżenia. Policję chwalono za skrupulatne deptanie śladów. Nadal rozważano, że na obrzeżach sprawy mogą pojawić się kolejne osoby, a kwestia tego, kto fizycznie pociągnął za spust, nie była w pełni jasna. Jednak postanowiono prowadzić sprawę wobec całej piątki z zarzutami zabójstwa pierwszego stopnia, usiłowania zabójstwa i spisku. Analiza billingów i danych telefonicznych została określona jako bezkonkurencyjna. Zeskanowano ponad 1 000 000 rekordów, by doszło do zatrzymań. Na proces czekano 3 lata. 19 marca 2014 roku w sądzie Newmarket rozpoczęła się rozprawa. Przewidywano, że potrwa ona 5 miesięcy. Ostatecznie trwała 10. Media szalały już podczas samego napadu. Sprawa zdominowała serwisy informacyjne. Jedna z najgłośniejszych i najbardziej intrygujących historii. Po aresztowaniu temat przycichł aż do startu długiego procesu, który znów rozpalił zainteresowanie na niemal cały rok. Nagłówki w stylu „Córka spiekła rodem, rusza proces” oddawały nastroje. Dziennikarze zjechali z całej Kanady, USA, Chin, Filipin i Wietnamu. Ta historia rezonowała w wielu rodzinach imigrantów z Azji mieszkających w Kanadzie. Ciężko pracujący rodzice i dziadkowie współczuli Hanowi, który chciał dla córki tylko jak najlepiej. Inne dzieci, tzw. tygrysich rodziców, czuły współczucie dla Jennifer. Córka pchana oczekiwaniami, których nigdy nie mogła spełnić. Jennifer, teraz już 27-letnia, przez 3 lata spędzone w areszcie, wyraźnie się postarzała. Jej twarz nie była już słodka i dziewczęca. Miała 3 lata, by rozmyślać nad decyzjami, które doprowadziły ją do tego miejsca. 3 lata bez miłości i wsparcia rodziny, która po aresztowaniu całkowicie zerwała z nią kontakt. Cała piątka oskarżonych była sądzona razem. Wszyscy oczywiście nie przyznali się do winy. Sędzia Kerry Boyzel powiedział ławie przysięgłych, że to, iż wszyscy stoją przed sądem wspólnie, nie oznacza, że powinni otrzymać taki sam werdykt. Na sali wypełnionej po brzegi zapadła cisza. 5 oskarżonych wprowadzono skutych w kostkach i nadgarstkach. Posadzono ich w oddzielnych boksach rozdzielonych szklanymi ścianami. Zanim weszła ława przysięgłych, kajdany i łańcuchy zdjęto, by nie wywoływać uprzedzeń. Zeznało ponad 50 świadków, a ławie pokazano ponad 200 dowodów, w tym długie fragmenty 10 godzin policyjnych przesłuchań Jennifer. Przedstawiono setki stron billingów, połączeń, SMS-ów i danych lokalizacyjnych telefonów. Ze względu na charakter slangu w wiadomościach tekstowych na ławie świadków pojawił się biegły od miejscowej gwary. Kluczowym świadkiem był jednak ojciec Jennifer, Han, który opowiedział przysięgłym smutną historię o tym, jak on i jego zmarła żona chcieli jedynie najlepszego dla córki. Oskarżycielka przedstawiła przemyślany plan zabójstwa, uknuty, jak mówiła, przez inteligentną i wyrachowaną córkę, która nie umiała pogodzić się z brakiem swojego. Jennifer była zdeterminowana postawić na swoim, choćby miało to zniszczyć jej rodzinę. Współoskarżeni mieli kierować się pieniędzmi i choć nie wszyscy pociągnęli za spust, każdy z nich uczestniczył w realizacji planu.
Według prokuratury Jennifer zainscenizowała napad na dom, podczas którego oboje rodzice mieli zginąć, a ona wraz z bratem miała odziedziczyć wysokie odszkodowanie z polis, co najmniej po $500,000 na głowę. Liczyła też, że taki obrót sprawy przyciągnie z powrotem do jej życia Daniela Wonga, na punkcie którego, jak się później okazało, miała obsesję. Chodziło o pieniądze i o nienawiść Jennifer do ojca. Aby ława przysięgłych zrozumiała motyw, prokuratura cofnęła historię do początku. Rodzice Jennifer Pan chcieli jedynie, by dzieci ciężko pracowały, zdobyły wyższe wykształcenie i żyły lepiej niż oni. Jennifer nie udźwignęła tych wysokich oczekiwań. Przeprowadzono ławę przez kłamstwa i oszustwa, które zaczęły się w jej wczesnym wieku nastoletnim i trwały aż do dnia procesu, gdy wciąż snuła tak ciasno utkaną opowieść, że sama nie widziała już, gdzie kończy się jedno kłamstwo, a zaczyna drugie. Prokuratorzy twierdzili, że po odmowie Ricardo Danka, gdy po raz pierwszy próbowała zlecić zabicie ojca, stworzyła plan bardziej złożony i brutalny. Sięgnęła po pomoc do szkolnej miłości Daniela Wonga. Plan był, jak mówiono, wykalkulowany, przemyślany i bardzo celowy. Jennifer zeznawała przez 7 dni. Na sali wyglądała tak, jak w nagraniach z przesłuchań. Mówiła cicho, nieśmiało, często z pochyloną głową. Gdy nie była na mównicy, siedziała z głową nisko, czasem zasłaniając twarz dłońmi, jak podczas przesłuchań na policji. Lawirowała wśród obciążających SMS-ów wymienianych ze współoskarżonymi i desperacko próbowała przekonać ławę, że choć w sierpniu 2010 roku rzeczywiście zamówiła uderzenie na ojca, to 3 miesiące później zmieniła zdanie. Sąd usłyszał, że Jennifer chciała śmierci tylko dla siebie, by nie przynieść rodzinie wstydu samobójstwem i że rzekomo to ona miała zginąć, a nie jej rodzice. Obrońca Jennifer sportretował Erika jako psychopatycznego zabójcę, który wpadł w szał, gdy Jennifer odwołała swoje planowane wspomagane samobójstwo i który był wściekły, że nie dostał żądanych $8,500. To, co się stało tamtej nocy, nigdy nie miało się wydarzyć, twierdził obrońca. Jennifer nie uczestniczyła w żadnym planie skrzywdzenia matki ani ojca. Gdyby to było zaplanowane morderstwo, po co ta szopka z rabunkiem? Dlaczego włamywacze nie zastrzelili państwa Pan od razu? Nazwał to niechlujnym rabunkiem kierowanym przez idiotów w pośpiechu i wskazał, że to Erik wydawał rozkazy i zaczął strzelać, bo nie dostał pieniędzy. Choć oskarżony w tej sprawie już odsiadywał dożywocie za morderstwo z 2009 roku, ścigano go za nie w czasie napadu. Łatwo było więc namalować go jako zabójcę bez niczego do stracenia. Był obecny na początku procesu, lecz po 5 miesiącach jego adwokat poważnie zachorował i nie mógł kontynuować obrony, co wyłączyło Cartiego z tego postępowania. Później sądzono go osobno. Obrońca przyznał, że Jennifer ma historię kłamstw, ale utrzymywał, że ta sieć oszustw świadczy jedynie o tym, że była to izolowana młoda kobieta o społecznych kompetencjach nastolatki. Przypomniał ławie o zasadzie ponad wszelką wątpliwość. Muszą wierzyć, że chciała śmierci rodziców. Po wyłączeniu Cartiego obrońcy Crawforda, Malvagana i Daniela Wonga podnieśli, że poza zapisami telefonów dowodów jest niewiele. Nie ma DNA, nie ma śladów z domu, nie ma zakrwawionych ubrań, nie znaleziono broni. Jeśli to była taka fuszerka, jak twierdzi obrona Jennifer, gdzie dowody fizyczne? Pytali. Prawnik Wonga mówił: skażecie mojego klienta za morderstwo z zimną krwią na podstawie tylko SMS-ów? Chyba żartujecie. Przedstawił Wonga jako wykształconego, pracowitego mężczyznę grającego na trąbce, który gdzieś po drodze wplątał się w marihuanę i wpadł pod wpływ Jennifer Pan. To patologiczna kłamczucha, która w najohydniejszy sposób grała Danielowi na emocjach, mówił. Po 5 miesiącach procesu wyszło na jaw, że żona przysięgłego numer 4 codziennie siedziała na sali. Gdy na mównicę wyszedł ojciec Jennifer, towarzyszyło mu 2 tłumaczy wietnamskiego. Nie spojrzał na córkę.
Powiedział, że zbrodnia roztrzaskała mu życie, że sam jest zdumiony, iż przeżył strzały w twarz i ramię. Z głębokim smutkiem opowiadał o dekadzie kłamstw córki, które on i żona znosili. Ława przysięgłych potrzebowała 4 dni na werdykt. 13 grudnia 2014 roku o 13:20 poinformowano sędziego, że decyzja zapadła. Oskarżeni stanęli w doku, a protokolant odczytywał wyrok po kolei. Jennifer Pan, David Malvaganam, Daniel Wong i Lenford Crawford zostali uznani winni zabójstwa Becky Pan i usiłowania zabójstwa Hannah Pan. Jennifer jak zawsze trzymała głowę nisko i szlochała. Tym razem tylko ona wiedziała, czy łzy są prawdziwe. Słychać było, jak mówi, nawet nie dali mi szansy. Po kolei kazano im usiąść. Rodzina płakała, niektórzy krzyczeli, opuszczając salę. Han nie wygłosił oświadczenia o krzywdzie wprost. Odczytano to w jego imieniu. Gdy straciłem żonę, straciłem córkę. Czuję, że nie mam już rodziny. W dniu śmierci Becky umarłem i ja. Nie mogę pracować, nie cieszą mnie rzeczy, które kochałem. Jestem samotny. Mam nadzieję, że mój syn Felix kiedyś się ożeni i pozwoli mi z nim zamieszkać. Nie mogę spać. Mam koszmary, boję się ulicy. Mam nadzieję, że moja córka Jennifer kiedyś zrozumie, co zrobiła rodzinie i stanie się dobrym, uczciwym człowiekiem. Sędzia Boswell nazwał zbrodnię. Okoliczności, które spotkały Hannah i Beckę, to czysty horror. Ci, którzy są skłonni brać udział w takim planie, mają znikomy szacunek dla ludzkiego życia. To były czyny o przerażającej mocy. Wszyscy oskarżeni otrzymali dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe przez 25 lat. Za zabójstwo Becky oraz kary dożywocia za usiłowanie zabójstwa Hannah. Kary orzeczono łącznie. Najwcześniej o warunkowe zwolnienie Jennifer Pan będzie mogła się ubiegać w 2035 roku. Będzie miała wtedy 48 lat. Sędzia zakończył. Żyła życiem kłamstwa. Oni nie zasłużyli na karę śmierci, którą im wymierzyła. To była transakcja. Towarem była śmierć. Eric Carty nie był sądzony ponownie. Oświadczył, że chce przerwać swoje cierpienie i zawrzeć ugodę, by uniknąć kolejnego długiego procesu. Przyznał, że współspiskował z pozostałymi, by zabić Hannah i Beckę za $10,000. Skazano go na 18 lat więzienia, równolegle do 25 lat za niezależne do tej sprawy morderstwo, które już odsiadywał. Do dziś nie wiadomo, kto pociągnął za spust. To była historia Jennifer Pan, kobiety, która z miłości i obsesji, ale także z powodu lat presji i życia w kłamstwie, doprowadziła do jednej z najbardziej szokujących zbrodni w Kanadzie. Jej życie było pasmem oczekiwań, którym nie potrafiła sprostać. Sukces miał być jej obowiązkiem, porażka największym grzechem. W takim świecie Jennifer przestała odróżniać prawdę od fałszu, a granica między kłamstwem a rzeczywistością całkowicie się zatarła. Tragedia w Markham to nie tylko brutalna zbrodnia, to także ostrzeżenie, jak niszczące mogą być lata narzucanej presji i brak prawa do bycia sobą. Jennifer była ofiarą, ale stała się też katem. Jej decyzje zniszczyły rodzinę, której nigdy nie zdoła już odzyskać. Pozostaje nam zadać pytanie, czy potrafimy kochać naszych bliskich takimi, jacy są, bez warunków i oczekiwań. Czy dajemy im prawo do własnych wyborów, czy też próbujemy ich dopasować do roli, której nigdy nie chcieli odgrywać? Odpowiedzi na te pytania każdy musi udzielić sobie sam. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli ta historia Was poruszyła, zostawcie komentarz i podzielcie się swoimi przemyśleniami.
Pamiętajcie też o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnej kryminalnej opowieści.